Na program zaprasza sponsor PKN Orlen, mecenas kultury. Miłych chwil z kulturą życzy Lotto. Jesteśmy w Żelazowej Woli, w domu urodzenia Fryderyka Chopina, dokładnie w pokoju muzycznym. Pan Michał Szymanowski. Gratuluję recitalu. Jak się grało? Inaczej. Rzeczywiście świadomość, że są mikrofony i mogą Państwo słuchać naszych recitali, jest takim dodatkowym bodźcem. I zazwyczaj instrument, na którym grałem, Steinway, stoi w domu, gdzie urodził się Fryderyk Chopin, czyli kawałeczek dalej, a tutaj stoi... Tak. A Erard, który zazwyczaj stoi tutaj. Po prostu zamieniły się miejscami, także rzeczywiście warunki akustyczne były troszkę inne niż w latach ubiegłych. Ale ponoć dobrze to było słuchać, także cieszę się, że możemy teraz o tym porozmawiać. Było słychać, było widać i ja bym chciał zacząć od takiego bardziej ogólnego pytania, bo Żelazowa Wola to jest miejsce, do którego ludzie właściwie pielgrzymują z całego świata, by zetknąć się z geniuszem Fryderyka Chopina, czy też z miejscem, w którym ten geniusz przyszedł na świat. Czy to ma dla pianisty grającego utwory Fryderyka Chopina jakieś znaczenie, że występuje właśnie tu? Czy czuje się to genius loci, czy te wierzby, które widać w okolicy, też oddziałują na to, jak pan czuje muzykę Chopina grając tu? No nie tylko wierzby, ale tu cały park jest pełen bardzo rozmaitych drzew. No zawsze uwielbiam chodzić tutaj po parku i podziwiać, jak pięknie jest utrzymany. Myślę, że to taka nasza duma. Rzeczywiście, a czy to oddziałuje na sposób, w jaki gram? Oczywiście trudno mi mówić za wszystkich pianistów, każdy to czuje inaczej. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo lubię grać w Żelazowej Woli. Bardzo lubię atmosferę tego dworku. Jest tutaj rzeczywiście inaczej. No, tym razem powiedziałem inaczej ze względu też na transmisję, ale inaczej też z tego względu, że jesteśmy jakby sami w pomieszczeniu, czy to w pomieszczeniu, gdzie urodził się Chopin, czy w pomieszczeniu, w którym znajdujemy się obecnie. Publiczność jest dookoła nas. Mamy świadomość, że oni nas słuchają, ale jesteśmy troszkę sami ze sobą w pokoju, jakby sami z Chopinem. Czasami mam takie wrażenie, że no jestem tutaj, gdzie on się urodził i czuję taką, można powiedzieć, więź z kompozytorem. Jakby staram się, nawet nie staram się, jakby czuję tą atmosferę i myślę, że ona oddziałuje na sposób, w jaki gram, na sposób, w jaki interpretuję jego utwory. No myślę, że tak to wygląda z mojej perspektywy. Stąd bardzo lubię tutaj przyjeżdżać i zawsze te koncerty są w jakiś sposób szczególne. Sam nazwam z Chopinem. Czy to jest onieśmielające, czy raczej inspirujące? Jedno i drugie. Bo Chopin sam był pianistą, który nie lubił wielkiej publiczności, raczej intymną atmosferę. Tutaj intymność jest w pewnym sensie posunięta do granic możliwości w przypadku takiego recitalu. Czy to też powoduje tremę? Bo ja miałem wrażenie, że pan dzisiaj zaczął tak, jakby to była wielka sala. To znaczy z taką wielką emocją. No musiałem się troszkę dostosować też do mikrofonu, tak jak mówiłem na początku. No ale nie myślałem jednak o wielkiej sali, myślałem raczej o ludziach, którzy będą mnie słuchali. Natomiast stopniowo rzeczywiście ta atmosfera gdzieś udawało mi się odnaleźć ten taki rodzaj spokoju, można tak to nazwać. A wracając jeszcze do pana pytania odnośnie tego, czy to jest onieśmielające, czy inspirujące. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne poza poszukiwaniem stylu Chopina, poza graniem w stylu chopinowskim, żeby jednak nasze interpretacje były bardzo, jak to powiedzieć, osobiste. Znaczy zawsze, kiedy przygotowuję nowy utwór Fryderyka Chopina, zastanawiam się, co on miał na myśli, co jakby, jaka taka duchowa, czy w jakiś sensie odgadnąć, co w tej muzyce jest. Trudno to oczywiście opisać słowami i no właściwie jesteśmy skazani na to, że na niepowodzenie. Natomiast zwłaszcza jeśli... Skazani na muzykę. Tak? Dokładnie, całe szczęście. Natomiast samo odegranie, jakby to jest oczywiste dla wszystkich, samo odegranie nut jakby nie powoduje, że dane wykonanie jest znakomite. Ale jakby właśnie zbudowanie formy, jakby opowiedzenie historii, to może jest najbliższe. Zwłaszcza jeśli chodzi o te duże formy, właśnie o ballady, fantazje, także właściwie nokturny.
no jest to rodzaj opowieści i gdzieś trzeba ją wykreować samemu. I tutaj rzeczywiście no ciągle, tak powiem, staram się pytać Chopina, no, czy mam rację, czy nie mam racji, a odpowiedzi mam w nutach. Jakby każda drobna wskazówka Chopina jest dla mnie no, jakimś takim drogowskazem. Każdy jakiś detal, czasami nawet po 10 latach grania jakiś utwór, nagle zauważam, że tam jest jakiś akcent, albo że w piano jest kawałeczek dalej, albo no to są takie detale i ciągle do tego tekstu wracamy, ciągle poszukujemy tej odpowiedzi, w jaki sposób to zagrać, jaka jest prawda. W takim znaczeniu można filozoficznym. Dla każdego ta prawda będzie trochę inna, ale czasami mam takie wrażenie, mówię sobie, chyba wiem, co Chopin miał na myśli i to są takie no, piękne chwile, rzadkie, ale jednak wydaje mi się, do nich dążymy i myślę, że o to tutaj chodzi. Wtedy mam wrażenie, że wtedy ta moja interpretacja jest bardzo autentyczna. Mam wrażenie, że rzeczywiście jakby zrozumiałem to, co Chopin chciał przekazać. Nie jest to taka prawda uniwersalna, może taka bardziej w jakimś sensie subiektywna, ale mam wrażenie, że no, to jest to. To poszukiwanie interpretacji to jest bardzo ciekawy wątek, bo pan powiedział o szukaniu prawdy, która jest w tym utworze zawarta przez Chopina. A czy to nie jest tak, że ta prawda też się będzie zmieniać w panu i przy każdym wykonaniu szukać będzie pan troszkę innej prawdy, doświadczenia kolejne też zmienią pana odczytywanie Chopina? Na pewno tak. Natomiast czasami są pewne rzeczy, które myślę wpływają, jakby postrzegamy je tak, że chyba nie tędy droga może. No, na przykład mam czasami wrażenie, że jeśli to się zagra za szybko, to traci się jakby istotę danego fragmentu, traci się czasem istotę całego utworu. Także są może jakieś takie pułapki, że wiem, że w tą stronę nie idziemy. Możemy rzeczywiście zagrać to może bardziej lirycznie, może troszkę szybsze tempo. Jakby takie różnice czasem może nawet spore, ale myślę, że uważam na takie właśnie jakieś takie mielizny czy pułapki, może tak bym to nazwał. No, słowa mielizny bym nie używał w przypadku dzieł Fryderyka Chopina, natomiast miejsca stanowiące wielkie wyzwanie dla interpretatora pewnie już tak. To trudne pytanie teraz. A co to właściwie jest styl chopinowski? To trudno odpowiedzieć. Się trochę nie czuję. Ale szuka pan tego stylu. I znajduje oczywiście. No, miło mi to słyszeć i rzeczywiście poszukuję tego. Z jednej strony jest to... No to już zależy od utworu. No trudno tak to rzeczywiście nazwać. Ale spróbujmy. Możemy dobrze. Ballada? Czy mazurki? No spróbuję jeszcze chwilę pomyśleć i dać pan odpowiedź. Na pewno jest to wielkie wyrafinowanie. To jakby nie ulega wątpliwości. No, na tym wszyscy się zachwycamy. Że z jednej strony jest prostota, a z drugiej strony niesamowite wyrafinowanie. To myślę, zwłaszcza w mazurkach widać. Jak w tak prostych formach, jak naprawdę w miniaturach można małymi detalami po prostu zagrać wielkie rzeczy. Jest jakby rzeczywiście ta tęsknota, o której często się mówi. Jest też wielkość, ale nigdy nie wielkość taka jakaś przyciężkawa. Wydaje mi się, zawsze trzeba szukać w muzyce Chopina powietrza, czasami lekkości. No oczywiście, jeśli są to cięższy kaliber utworów, właśnie jakieś większe formy, no to jest forte, rzeczywiście jest emocja, ale nigdy nie ma agresji, nigdy nie ma rzeczywiście jakiegoś takiego siłowego grania. Myślę, że tego trzeba się wystrzegać. Jest wielka śpiewność, jest cantabile, jest piękne legato. No właśnie myślę, że na Chopinie można, zwłaszcza dla pianistów, jest to wielka szkoła legata, właśnie takiej śpiewności, łączenia dźwięków. No cóż jeszcze... Brzmieniowość, no to przecież muzyka Chopina otwiera impresjonizm, także poszukiwanie, w jaki sposób poszczególne dźwięki łączą się w harmonię, łączą się w takie szeregi alikwotów, to jakby kwestia pedalizacji, kwestia odpowiednich proporcji między rękami, między dźwiękami. To jest chyba coś, co najbardziej lubię w grze na fortepianie. Kiedy rzeczywiście siadam do nowego instrumentu, próbuję wyczuć atmosferę i jak fortepian potrafi zabrzmieć pięknie. Jakby... Pod palcami każdego pianisty fortepian brzmi trochę inaczej. Każdy może poszukuje innych efektów dźwiękowych, innej ekspresji. Natomiast no to jest jakaś taka... Trudno to też opisać słowami, trudno to w ogóle naukowo, wydaje mi się, udowodnić. Ale jak to jest, że jednego pianisty fortepian brzmi pięknie, pełnie, a u drugiego nie? Przecież to chodzi tylko o naciśnięcie klawisza, to jest tylko kwestia prędkości młotka. Na to mamy wpływ. A jednak te zależności, trochę czasu, trochę... Geniusz i metafizyka.
jakby poszukiwanie tego rzeczywiście to jest to, co chyba lubię najbardziej w grze na fortepianie i to naprawdę jest coś pięknego, kiedy mamy dobry instrument, piękną salę w sensie akustycznym, oczywiście estetycznym także i poszukujemy tej różnych efektów dźwiękowych i fortepian nam to daje. No to jest przyjemność nie do opisania. To chyba jak jeżdżenie w Ferrari z jakimś takim... Ja wolę Chopina na dobrym fortepianie. No. Pan jest nie tylko pianistą, ale i dyrygentem. Chciałem zapytać, czy ta dyrygencka świadomość pozwala panu jakoś inaczej patrzeć na przykład na partię fortepianu w koncertach czy w innych utworach na fortepian i orkiestrę Chopina? Co to panu daje jako pianiście? No rzeczywiście studia dyrygenckie dały mi bardzo dużo jako muzykowi. Może łatwiej to wytłumaczyć w przypadku takich kompozytorów jak Beethoven, Brahms, ponieważ no, jakby ich muzyka symfoniczna i muzyka fortepianowa to właściwie jedno. Wydaje mi się, że bardzo często w przypadku Beethovena no jest to przeniesienie faktury orkiestrowej na fortepian i świadomość tego, jak brzmi orkiestra, jak z nią pracować, jak budowane są jego symfonie, jaka jest faktura jego utworów, no bardzo pomaga w grze na fortepianie. Właściwie otwiera nam jakby lepiej potrafimy zrozumieć jego muzykę fortepianową. W przypadku Chopina może jest troszkę inaczej z tego względu, że Chopin pisał głównie na fortepianie. Rzeczywiście właściwie w całości poświęcił się temu instrumentowi poza wyjątkami. Tam jeśli chodzi oczywiście o pieśni, o muzykę kameralną i także towarzyszenie orkiestry w koncertach i utworach właśnie z fortepianem. Natomiast pomagała mi w tym sensie, że wiedziałem, na co mogę sobie pozwolić, a na co sobie pozwolić raczej nie mogę, żeby stworzyć spójną interpretację. Rzeczywiście gram koncerty Chopina, koncert E-moll akurat także z orkiestrą, jakby dyrygując od fortepianu. Co muszę powiedzieć, no, daje mi ogromną satysfakcję, ponieważ no, mam wpływ na to, jak to zabrzmi. Jednak kiedy mamy też osobę dyrygenta, jest pianista, dyrygent, orkiestra, zawsze jest rodzaj pośrednictwa. Oczywiście orkiestra słucha, zwłaszcza orkiestra kameralna, bardzo podąża, ale jednak jest ten człowiek obok. Czasami orkiestra mówi, że nie wiedziałem, kogo słuchać, czy bardziej podążać za mną, czy za dyrygentem. Kiedy jakby mam bezpośredni kontakt z orkiestrą, kiedy mam szansę popracowania z nimi na próbach i wypracowania określonego brzmienia, określonego frazowania jakby jakiejś takiej ekspresji, to rzeczywiście mam poczucie, że ta interpretacja jest bardzo spójna. I stąd bardzo lubię rzeczywiście dyrygować orkiestrami od fortepianu. A z takiego punktu widzenia może jeszcze kolorystycznego, świadomość, jak poszczególne instrumenty brzmią, jak orkiestra pięknie potrafi zabrzmieć, jak właśnie ciekawie, no zawsze jest taką inspiracją do poszukiwania tych brzmień na fortepianie. A czy te orkiestrowe utwory, no nie tak liczne w przypadku Chopina i z wcześniejszego okresu jego działalności, też jakoś w panu rezonują, kiedy sięga pan po, ja wiem, sonaty czy inne wielkie formy? Zapewne tak. Zapewne tak. Przepraszam, dopowiem jeszcze w pytaniu, bo tak porównując z Beethovenem i z tym myśleniem symfonicznym w sonatach, z którym można też polemizować oczywiście, ale to mnie ciekawi. Czy ta orkiestra w panu rezonuje? Bo rzeczywiście w utworach Chopina można znaleźć tak ogromne bogactwo barw, że można sobie wyobrazić orkiestrę, chociaż to jest tak genialnie napisane, że orkiestracje tych utworów raczej nie sprawdzają się. Myślę, że w jakimś sensie nie, dlatego że, no tak jak właśnie pan powiedział, no, Chopin pisał mało na orkiestrę i to najczęściej są akompaniamenty, stąd no, nie ma tam takiego bogactwa jak w muzyce na przykład Ravela czy Debussy'ego, no to bardziej w tym kontekście mówiłem, że jest to dla mnie inspiracja poszukiwań brzmieniowych. No, oczywiście no, są to bardzo dobre opracowania. Niektórzy nawet znam takie postawy, że ta pierwsza wersja partytury koncertów jest bardzo dobra, że jakby to, że ją później została zmieniona, jakby troszkę powiększona, żeby brzmiała potężniej, często wraca się do tej pierwotnej wersji chopinowskiej, że na czasami właśnie można na historycznych instrumentach z epoki też może się bardziej sprawdza, także no w sumie dobrze, że mamy kilka wersji partytur. Ja często też dyrygowałem orkiestrą kameralną, także jakby tutaj też jest to trochę inna wersja.
lepiej mieć więcej do wyboru niż mniej. Tym, którzy wątpią w orkiestrację Chopina, ja bardzo polecam książkę o koncertach Chopina profesora Johna Rinka, wydaną przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. A zmieniając nieco wątek, 2015 rok, konkurs chopinowski. Jakie emocje w panu rezonują? Jakie są wspomnienia z konkursu? Ogromne. To na pewno. Rzeczywiście było to ogromne przeżycie. No, wiele wspaniałych wspomnień. Myślę, że to, że właśnie startowałem w tym konkursie, chociaż początkowo nie chciałem, jako dziecko i później jako student pierwszych lat, jakoś może strach przed konkursem był tak duży, że stwierdzałem, że to chyba nie dla mnie i że raczej nie wystartuję. Natomiast no, przed samym konkursem słyszałem wiele głosów, że jakby mam sobie coś takiego chopinowskiego, że jestem dobrym chopinistą, dostawałem nagrody za wykonanie utworów Fryderyka Chopina i stwierdziłem, no miałem ostatnią szansę, bo miałem wtedy 27 lat i stwierdziłem, a dlaczego nie? Może rzeczywiście warto spróbować, może nie było to moje marzenie od dzieciństwa, ale no kocham tę muzykę i taką tę muzykę wykonuję, dlaczego nie spróbować swoich sił? I bardzo, bardzo się cieszę, że tak postanowiłem. Tej decyzji absolutnie nie żałuję. Myślę, że wielu słuchaczy kojarzy mnie z tego konkursu, także była to też na pewno forma promocji. No było blisko, żebym się znalazł w półfinale. Rzeczywiście jakieś tam punkciki decydowały. To, że też miałem dwie osoby wśród jurorów, które nie mogły na mnie głosować, też nie wpłynął pozytywnie. Wszyscy myślą, że jak ma się jurora znaczy ma się swojego pedagoga w jury, to pomaga mi właśnie wręcz odwrotnie. To właśnie mi nie pozwoliło znaleźć się w półfinale. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia. Ja przed samym konkursem wiedziałem, że cokolwiek się na tym konkursie wydarzy, czy zajmę ostatnie miejsce, czy odpadnę po pierwszym etapie, czy wygram ten konkurs, nic się nie zmieni. Kocham muzykę i będę tę muzykę wykonywał. I chciałem się podzielić moimi interpretacjami. To się udało, stąd miłe wspomnienia i emocje. A kto pana namówił do udziału w konkursie? Jak to było? Znaczy nie było jakiejś osoby, która mnie namówiła, sam się namówiłem. Więc dojrzało do mnie to, spróbujmy. Jeszcze ciekawie mnie, jak wygląda przygotowanie do konkursu, bo zbliża się kolejny, przełożony zresztą. No, wśród ludzi, którzy pasjonują się i konkursem, i chopinistyką, a nie są profesjonalnymi muzykami, czy nie mają za sobą edukacji muzycznej, krążą legendy o tym, jak pianiści szykują się do konkursu. Uchyli pan rąbka tajemnicy, jak takie przygotowania wyglądają? Ja myślę, że dla każdego pianisty to troszkę inaczej wygląda, dlatego że no, są osoby, które mają 18 lat, są osoby, które mają 28 i jakby myślę, że jeśli ktoś jest bardzo młody, to myślę, że skupia się na budowaniu repertuaru, no bo podejrzewam, że trudno mieć cały repertuar chopinowski w wieku 15 czy tam 16 lat, także no inaczej to wyglądało w moim przypadku, ponieważ właściwie ja miałem większość repertuaru już zrobione. Akurat kilka lat przed konkursem nie grałem jeszcze sonaty, nie grałem koncertu, to akurat było dosyć śmieszne. Studiowałem w Bydgoszczy u profesor Popowej Zydronia, a nie grałem ani koncertu Chopina, ani sonaty i to rzeczywiście zrobiłem po studiach. Także to były dla mnie takie najświeższe pozycje. Natomiast etiudy najczęściej się gra kilka lat, bo to jest taki rzeczywiście ryzykowny utwór, bym powiedział. I myślę, mało kto się jakby prezentuje etiudy, które są bardzo świeże, które mają kilka miesięcy. Także no, pierwsza sprawa to właśnie zbudowanie tego całego repertuaru, który jest ogromny. Pewnie to jest tam z 2 godziny muzyki, jak nie więcej. Także to rzeczywiście wszystko musi być na jak najlepszym poziomie, na światowym poziomie, kiedy się prezentuje go na takim forum, jakim jest konkurs chopinowski. No i na pewno trzeba ten program ograć. Im więcej, tym lepiej. Chociaż też trzeba uważać, żeby się nie wyeksploatować, żeby w jakimś momencie się nie wypalić, bo jeśli gramy jakiś dany utwór po raz 50, może się pojawić jakieś znużenie, może się pojawić pewne znudzenie, a to nie ma nic gorszego dla muzyki Chopina. I tu zgodzę się z wielkim naszym pianistą Piotrem Andraszewskim. Gdzieś przeczytałem, że on muzykę Chopina sobie bardzo dozuje, że dla niego to jest taki rodzaj, nie wiem czy użył tego słowa, ale deseru, że on bardzo tak nie może grać za dużo Chopina, bo ta muzyka traci wówczas. I trochę się z tym zgodzę, że ona jest tak wysublimowana, tak właśnie wyszukana, że jeśli byśmy codziennie na śniadanie jedli kawior, to gdzieś nam zbrzydnie. Mogę tak trywialnie tutaj to porównać. Także
trzeba znaleźć ten balans pomiędzy ograniem, pomiędzy poczuciem się pewnie na scenie, a właśnie tą świeżością, żeby gdzieś się tymi utworami nie znudzić, żeby nasza interpretacja była porywająca, świeża. No i tu każdy ma na to swoją odpowiedź. Wspomniał Pan o obecnej przewodniczącej jury konkursu szopenowskiego, pani profesor Katarzynie Popowej-Zydroń, u której Pan studiował. Kilka tygodni temu tu w Żelazowej Woli opowiadała o tym, jak martwi się o swoich studentów i uczestników konkursu w czasie pandemii. Proszę powiedzieć, jak wyglądały te studia? Na czym polega fenomen tego pedagoga? Muszę powiedzieć, że coraz bardziej ją doceniam. To mogę tak zacząć. Pewnych rzeczy nie byłem świadomy, kiedy zaczynałem studia. Były dla mnie oczywiste, bo miałem wielkie szczęście do pedagogów. Muszę to powiedzieć otwarcie, że rzeczywiście od samego początku naprawdę miałem to wielkie szczęście pracować naprawdę z mistrzami fortepianu, którzy uczyli mnie w sposób najlepszy możliwy. To już poczynając od szkoły muzycznej, tam 12 lat się uczyłem u profesora Ludmiły Kasjanenko, Ukrainki, która bardzo wiele mnie nauczyła. Później właśnie była profesor Popowa-Zydroń, później pojechałem do Berlina, do profesora Eldara Nebolsina i jeszcze studia doktoranckie z profesor Ewą Pobłocką i właśnie z profesor Katarzyną Popową-Zydroń. No im jestem starszy, tym właśnie coraz bardziej doceniam moją edukację i jeśli chodzi o profesor Katarzynę Popową-Zydroń, to jej wielkość upatruję w tym, że daje jakbyś takie ramy, że każdy student czuje się swobodny, a zarazem jest bardzo mądrze kierowany. Jakby rzeczywiście wszyscy kończący jej klasę świetnie grają. Mają jakby taką bazę, taką podstawę, no, później z której tylko korzystają. Jeśli chodzi o brzmienie, jeśli chodzi o właśnie jakieś sposoby ćwiczenia, o to, co jest jakby w muzyce najistotniejsze, bez wywierania jakiejś takiej presji, czy bez mówienia, no, że musisz zagrać tak, albo musisz zagrać tak. Jakby nigdy nie ma tego musisz. Tylko jakoś tak potrafi mądrze skonstruować uwagi, że trafia w sedno. To właśnie jak czasami siedzę sobie z boku i mówię sobie, no dokładnie o to chodzi. To jest dokładnie to słowo. Czasami może dla młodych pedagogów jest to trudne, no, że ciężko pewne rzeczy nazwać, czy jakoś tak w krótkim, lapidarnym zdaniu oddać to, o co chodzi. No ona jest w tym naprawdę mistrzem i właśnie w tej takiej przestrzeni, że no, wszyscy się rozwijają bez właśnie takiego specjalnego nacisku, bez mówienia tego nie wolno, albo tutaj musisz to zrobić tak. I myślę, że to jest ta jej wielkość. No i też oczywiście wielka intuicja i wielki znawstwo. No, jest oczywiście fachowcem, jednym z największych, jeśli chodzi o muzykę Chopina, także no, naprawdę wielkie szczęście dla tych, którzy mogą z nią studiować. To na zakończenie, i to będzie bardzo trudne pytanie, ale zadam. Crescendo, tak? No to koda. Koda. Kim jest dla Pana Fryderyk Chopin? O rany. Jak tu odpowiedzieć? No... Wie pan, że nigdy na tym się nie zastanawiałem. No, w jakimś sensie jest może jakimś takim moim powiernikiem, jakichś moich największych tajemnic, tak mi teraz przyszło do głowy. Jest rzeczywiście jednym z kompozytorów, których najbardziej lubię, choć nie jedynym, to podkreślam, bo niektórzy myślą, że właśnie myślimy, tylko Chopin. Bardzo lubię grać też innych, w ogóle całą muzykę jakby uwielbiam, kiedy mam jakby różnorodność repertuarową, bo też potrafię się po jakimś czasie znudzić, czy brakuje może pewnie świeżości, ale do Chopina, tak, nasycić, może to dobre słowo, i potrzebuję takiej odskoczni, ale do tego Chopina zawsze wracam. To jest i na nowo jakby odkrywać i na nowo zachwycać się. To jest piękne, że mamy tego Chopina i za każdym razem, kiedy wracam do jakiegoś utworu, to odkrywam coś nowego. To jest taka niekończące się odkrywanie, niekończąca się inspiracja. I często łapię się na tym, kiedy wracam do takiego utworu, mówię sobie, jak to jest możliwe, jakim on jest geniuszem, jak on to mógł zrobić w ten sposób. I to dla nas wielkie szczęście, dla nas pianistów właśnie, że mamy Chopina i możemy go grać. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wielu szczęśliwych powrotów do Chopina w takim razie. Dziękuję bardzo.
zaprosił sponsor PKN Orlen, mecenas kultury. Miłych chwil z kulturą życzy Lotto.